Tak? I trzymam na drobnego ostatniego. Jak panowie jadą? Zmuszeni, czy 60 lat temu. patrz, co z tej bucha latanie? Myśmy tu nie przyjechali do sanatorium, nie na wczasy, to jest obóz koncentracyjny, Auschwitz na tym Oświęcim, gdzie dłużej nie żyje się jak 3 miesiące. Ja chodziłem ostatni rok do Państwowej Szkoły Budownictwa w Jarosławiu w 1940 roku, ponieważ Niemcy zezwolili na dalszą działalność, przedwojenną działalność szkoły tej budowlanej w Jarosławiu. No i ja kończyłem 4. rok. Wojna zastała mnie w Jarosławiu. Miałem 18 lat i ukończoną 1. klasę liceum ogólnokształcącego imieniem Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. To było tak zwane drugie gimnazjum. Był Jarosławian, który chodził do tej szkoły z nami, a był równocześnie konfidentem, pracował na rzecz SS. 5 maja 1940 roku przyszło 3 oficerów, poprosili dyrektora na bok, tam coś powiedzieli po niemiecku. Powiedział dyrektor: słuchajcie, od tej chwili jesteście do dyspozycji tych panów. Aresztowali całą szkołę, wywieźli wszystko do więzienia w Jarosławiu. No i robią przegląd każdego. I w tym przeglądzie, to prawda, co ty robisz, bo tam na każdego były jakieś donosy, więc większe, mniejsze były donosy. Więc i każdy powiada, że nie robił, każdy odpierał. I zatrzymali tylko nas 3. Mnie, Ciepły i Bielecki. Gestapo koncentrowało się głównie na młodzieży i myśmy wiedzieli, że są łapanki w tych dniach. Sprzyjaźniłem się w tym czasie z Wieśkiem Kielarem. Nie wychodziliśmy na ulicę, siedzieliśmy w ogródku, pośród krzewów, porzeczek, nie byliśmy widoczni i nie mieliśmy zamiaru wychodzić, ale przyszedł do mnie do domu kolega ze szkoły powszechnej i powiedział: słuchajcie, łapanki się już skończyły. Ja przez cały dzień chodziłem po mieście, nie widziałem nikogo, żeby kogoś aresztowali. Chodźcie na majówkę, pójdziemy, mówi, już pełno widziałam młodych ludzi, tam nasze znajome koleżanki są, chodźmy. Myśmy nie bardzo mu uwierzyli, ale ponieważ byliśmy znudzeni siedzeniem w krzakach, prawda, przystaliśmy na to. Mój dom przy ulicy Polnej był odległy od kościoła Farnego, do któregośmy mieli pójść na majówkę, o jakieś 400 metrów. Jak przeszliśmy na plac przykościelny, zza węgła wyskoczyło do nas 2 gestapowców. Franz Schmidt, z niemieckiej rodziny, a on sam należał do Strzelca, był działaczem Strzelca. Ale jak tylko wkroczyli Niemcy, przewidział mundur gestapowski i był najbardziej krwawym gestapowcem
w Jarosławiu. Jego brat chodził ze mną do jednej klasy też jeszcze, bo ten się nazywał Franz, a jego brat Rudek. I ten Franz Schmidt aresztował Kielara i mnie, bośmy z Kielarem wyszli, a tego Nockę puścili wolno. Od tego czasu uważaliśmy, że Nocko nas wydał w ręce. Tym bardziej, że był zorientowany w naszych przygotowaniach do ucieczki na Węgry. Jak nas przyprowadzili do celi, to siedziało tam już ze 20 więźniów. Wszyscy byli uczniowie klas gimnazjalnych. Pamiętam, że nawet z nazwiska, że w tym czasie tam Kazimierz Gągała, Szwed Tadeusz, Bogdan Wnętrzak, Błonarowicz, Sawka. To więzienie było prymitywne, taka zwyczajna ciupa przy sądzie. Tam nas w tej sali ze 20 osób siedziało. Żelazne dwupiętrowe łóżko, jakieś 2 rozwiane stołki. Myśmy pokotem spali na ziemi. Nas wszystkich za 3 dni wywieźli do więzienia w Tarnowie. Wieźli nas ciężarówkami. W Tarnowie dostałem się do pojedynki, do superatki, z tym, że do tej superatki wsadzili nas 5. Wiesiek Kielar siedział tam, Tadeusz Szwed, Adam Becker, prawda, ja i taki Sowiński. Byliśmy z jednej klasy, pierwszej licealnej, drugiego gimnazjum, a Sowiński był z Przeworska. Jedzenie było okropnie złe, tak że po prostu w tym czasie przymieraliśmy głodem. Dopiero po jakichś 3 tygodniach rodzice dowiedzieli się, gdzie my się w ogóle znajdujemy i zaczęły paczki przychodzić. Ale siedzenie w tym we 4, prawda, w jednej pojedynce to było dosyć dużą odręką, bo dostawaliśmy wiadro wody na dzień i to wiadro wody właściwie musieliśmy zużyć tylko do spłukiwania tego tej otwartej muszli. W ogóleśmy się nie myli. W ubrań nie zdejmowaliśmy, spaliśmy na betonie, bo nie było gdzie indziej spać. Siedzieliśmy w dzień na tym betonie i spaliśmy na betonie, prawda. Oczywiście w krótkim czasie oblazły nas wszy i jedynym naszym zajęciem to było wyłapywanie wszy, prawda. No i rozmawialiśmy o jedzeniu, bo jak byliśmy głodni, prawda, to się mówiło o jedzeniu. Nas, to znaczy pierwszy transport, wszystkich wyprowadzili z więzienia do łaźni. To była żydowska łaźnia. Pierwszy raz wymyliśmy się i wykąpaliśmy. Oczywiście nie goliliśmy się, bo nie było czym. Panie z Czerwonego Krzyża nas nakarmiły, dostaliśmy, prawda, chleb z czymś tam posmarowany, jakąś zupę gęstą, także najedliśmy się też po raz pierwszy. Z łaźni na stację kolejową szliśmy piechotą, to było gdzieś nad ranem. Szliśmy ulicami Tarnowa, oczywiście prowadzili pod eskortą, to było 700 kilkadziesiąt ludzi, więc pochód był dosyć duży. Myśmy wszyscy wyglądali dosyć dziwacznie, zarośnięci, niegoleni przez ten czas. Zaprowadzili nas na rampę. Załadowali nas do wagonów. W każdym przedziale siedział szlupowiec. I tak jechaliśmy, nie wiedzieliśmy absolutnie gdzie. Stacja Kraków i akuratnie przyjechaliśmy, że halo, halo, hier Deutsche Sender Paris. Tu rozgłośnia Paryż, niemiecka Paryż. Zorientowaliśmy się, że Paryż został wzięty. Było z tego powodu bardzo smutno, bo myśleliśmy, że alianci potrafią się przed Niemcami obronić. Pociąg się zatrzymał przed takim dużym maszyskiem. Wysiadając z wagonu musieliśmy przebiec jakieś tam, powiedzmy, około 100 metrów na podwórze tego budynku po monopolu tytoniowym. I tam ustawiano nas od razu w szyku po 10 osób. Biegliśmy po drodze, tam robili nam ścieżkę zdrowia, to się kopali, bili i tak dalej, żeby krzyczeli, żeby przestraszyć, zdeprymować.
14 dotarliśmy do Auschwitzu. Do Auschwitzu, tak. No i tam zanumerowali nas. Nikt się nie patrzył, kto jest pierwszy, kto jest ostatni. Nikt się na to nie patrzył, tylko glinę wszystko do przodu. Dostałem taki kartoniczek, na którym było napisane 44. Dlaczego 44 i dlaczego Ryniak miał 31? Ani nie był pierwszy, ani ja nie byłem też pierwszy. To ja już tego nie pamiętam już. Bo skąd ja nabrał odwagę iść na pieszego? Co przecież ja nie byłem generałem, że ja pierwszy szedł jeszcze na baczność, szedł, żeby ja już był taki frajer. Ja prędko się nie dostałem do komanda. Wywołali kucharzy pierwsze. No wiesz, bo trzeba zupę gotować, trzeba kelnerów, szewców, krawców. I w ten sposób tworzyli komanda, wiesz, ale to były komandy jednoosobowe, dwuosobowe. I wreszcie z tymi ostatnimi nie mieli co zrobić. To do obozu, do głównego obozu i jamy robić pod słupy, te szwajkowe, żelbetowe, druty naciągać, płaszczy niszczyć. Pierwszą moją pracą, jaką wykonywałem, to było obijanie tynku z bloku. Oczywiście nie dali nam żadnych narzędzi do tego. Kto znalazł połamany jakiś kawałek z łóżka koszarowego albo szpiczasty kawałek kamienia, tym się obijało tynk. Ale te baraki były wysokie, że trzeba było aż do samego dachu, prawda, odbijać ten tynk. No więc robiło się rusztowania. Ja sobie też takie rusztowanie wykombinowałem z odpadów drzewnych. Wyszedłem na to rusztowanie i zacząłem obijać. Myślałem sobie, że przynajmniej kapą mnie tam do góry kijem nie dosięgnie. Ale ponieważ ja musiałem się ostrożnie poruszać, kapo zobaczył, że ja się coś za wolno tam ruszam, prawda? I kijem mnie tam dostał, kijem ugodził mnie w łydkę. Ja oskoczyłem i z tym rusztowaniem runąłem na ziemię. W ten czas było nas mało, a kapów dużo. Co krop kapo spał, stał i walił za byle co. Ja się natomiast dostałem do budowy tych domów, tych budynków, które tam się budowało wewnątrz. Ja tam glinę woziłem taczkami, nogi pokaleczyłem. Ja mam rany jeszcze, tak jeszcze widoczne dzisiaj jeszcze. No a później przyszedł rozkaz, żeby budować takie budynki podobne jak istniejące są, tylko według dokumentacji, bo było takie zarządzenie, że to trzeba robić i dobrze, i prędko, bo ludzie nie mają gdzie mieszkać. Materiał się ciągło do góry rękami, taczkami w rękach, beton taczkami, wszystko się ręcznie ciągło. To ludzie robili. Kiedyś przy apelu Lagerführer, to znaczy dolmetscher ogłosił, że pan Lagerführer szuka wykwalifikowanych stolarzy, bo stolarnia miała się być utworzona. Ja oczywiście wystąpiłem, prawda, z szeregą, myślę sobie w gimnazjum na robotach ręcznych, prawda, uczyliśmy się trochę stolarkę, więc sobie chyba poradzę. Ale stało się inaczej, bo taki Ślązak był, prawda, zastępcą kapy. Przyszedł do mnie, mówię, chociaż ja starałem się udawać, że pracuję, że jestem zajęty. Przyszedł do mnie, ja cię widzę, mówi, ty nie umiesz robota, powiem kapie, żeby cię wygnał. Ten Balkę, prawda, zawołał mnie do siebie i powiedział mi za to, że ja psuję robotę, że dostanę 25 kijów. Kazał mi się zgiąć. Tak, w ten sposób. I tą pałą, to był chłop zwalisty, i tą pałą lał mnie, i wie pani, tak powoli, żebym każde jego uderzenie posmakował. A ja zaciskałem zęby, nie chciałem puścić ani pary i udało mi się to. Zresztą opłaciło mi się, byłem po 15 kijach, resztę mi darował, mówi, za dobre zachowanie się w czasie bicia, resztę ci daruję, ale po 15 kijach nie mogłem przez 2 tygodnie
usiąść na tyłko. Tyłek miałem we wszystkich kolorach. To był potężny chłop, miał taką pałę. A po moim suchym tyłku byłem chłopczyną 18-letnim. Suchysyn. Byłem przy budowie rzeźni, gdy przychodzi Bauführer, pyta się, ile ludzi ma. Ja mam na papierze napisane, że coś 18 jest. Więc tak patrzę, no nigdy nie widać nikogo, nie ma tych ludzi. Gwizdek i robię zbiórkę, on. Jednego brakuje przy tej zbiórce. Ja mówię, że mógł pójść do latryny, bo przecież nie będzie robił. Zapisał numer sobie tylko mój i już. I od razu zaraz to popołudnie, w ten wieczór, po to zapadł rozkaz, żeby ukarać Ajunajsyk 10 nocy w Stebunku, 10 niedziel karnej kompanii. Po pierwsze, jak się tam wchodzi do tego bunkra, są takie drzwi wysokie, a takie szerokie. To tam, takie jak ja, już nie wejdziesz, a nie kuszący nie wejdzie, bo się nie zmieści, bo to jest takie wysokie drzwi są. Trzeba się kłaść na rękach czołgać, czy na kolanach. A jak ci to nie wychodzi dobrze, czołganie się, to z tyłu macie tam jakiś facet z bloku 11, żeby z takim nachałem po krzyżach cię, po śladkach, po nogach tego i się musisz tam wsuwać. Wiesz? I tak nas 4 prowadzą tam. Jest jak kubeł blaszany, taki normalny blaszany kubeł jak na wodę, na moc, na załatwienie się, na sanitarne rzeczy. I później zaregluje to na fest. To są drzwi żelazne z kratą. Tam nie ma, wiesz, dopływu dobrego powietrza. W ogóle okienka nie ma. Jest okienko takie, że w murze wybite, wiesz, tak z 10 cm dziura w murze, ale później na to jest nałożona, wiesz, blacha, ta dziura zatkana blachą i ma takich parę dziurek, wiesz, jak ówki by przebyły, jakby ołówek w te dziurki przeszli, wiesz. To człowieku, tu wiesz, tam się nadnańskie rzeczy dzieją, wiesz. Mdleją, padają, leżą, jeden na drugim stoi. Bo wiesz, jak jest 4, a miejsca do siedzenia nie ma, jak jeden siądzie, to drugi mu stoi na nogach, czy na piersiach, czy tego, wiesz, bo nie ma miejsca, bo to jest 90 na 90 centymetrów, wiesz. Przychodzi rano, otwiera te drzwi, mówi wychodzić, a tu nikt nie wychodzi. Bo ten, co w jakiś sposób przytrzymał, to nie ma siły już się ruszać, wiesz, nie ma siły ruszać. Mało to, te drzwi są zablokowane, bo tam ktoś leży pod tymi drzwiami, ktoś leży. To trzeba najpierw tamtego wyciągnąć, on sam nie wyjdzie, trzeba go ciągnąć za ręce, za nogi, wiesz, żeby się obrócił głową do dziury, bo inaczej w poprzek będzie, że tak jak się rodzi dziecko, jak w poprzek idzie, to się nie rodzi, tylko musi albo nogami ciągnąć go, albo głową najpierw ciągnąć. I przy pierwszej nocy, jak było nas 4, to 2 od razu tam zostawili na korytarzu pod tym stałym bunkrem, jako nie nadające się do dalszego już życia. Już leżą i dobre jest. A myśmy na raczkach szli na rękę, na nogach do schodów, które są w połowie budynku. Już w połowie ta klatka z schodów. I tam nam pomogli wyjść na parter. Do tego sekretariatu. Odpisali nas, myśmy noc odbyli. Nie wypuścili na obóz, na śniadanie i po śniadaniu znowu do pracy normalnej. Wszystkie noce musiałem odbyć. Na obozie zapanował tyfus plemisty. To znaczy ludzie chorowali, od pewna stale zapełniali szpitale. W szpitalu długo nie wolno było leżeć, bo go wybierali i do komina. Wreszcie ja padłem. Ja ten tyfus przeleżałem po 3 na jednym łóżku. 2 w jedną stronę głową, a 3 w nogach. A ja między nimi, wodę mi, jak tam gdzieś coś zawołałem, to mi wodę podali, w szklance czy w kubku. Napiłem się i tak leżałem. A tu stale donoszą i zdejmują sztywnych, donoszą i zdejmują. Jak przyszedłem, to gorączkę sprawdzili na kwarantannę. Wreszcie władze obozowe zarządziły, żeby tyfus zlikwidować. Znaczy wyłapać tych wszystkich, co są na obozie z gorączkami, jak i tych, co po szpitalach są, jak i tych dokładnie, wszystko wygazować. I ja już widzę, że już nie ma ratunku. Już jestem w grupie tylko do siadania do wozów i już mnie nie ma. Ja sobie myślę, to jest ostatnia moja już godzina się robi. Wstali koło nas flygierzy. Z jednego tak sobie
upodobałem sobie, słuchaj kolego, może by kolega mógł gdzieś się postarać o taki mundur, jak sam nosi. Poszedł, to trwało więcej jak z 5 minut. Ja sobie myślę, że to na darmo moja prośba była. Wreszcie przychodzi, rozwinięte rolkę w jednej ręce trzyma ten, tak się ukrywa, żeby to nie widać było, że ja to tak gdzieś poszedłem tu za tego, spodnie na siebie, marynarkę na siebie i mam mundur flegierski. I jestem blisko kraju. Tak się przesunąłem na kraj tych wszystkich wież, którzy byli przydzieleni już do samochodu. Zrobił się pusto, a ja zostałem z tymi flegierami na uboczu. Już byłem wolny. To znaczy byłem w obozie, ale byłem wolny od tego, że ci pojechali i nie wrócili. Śmierć więźnia w ogóle nie była żadnym wydarzeniem. Każdy w obozie, każdy mógł zabić drugiego więźnia, a zwłaszcza taki, który miał jakąkolwiek funkcję. Każdy kapo, każdy blokowy, każdy SS-man, bez jakiegokolwiek powodu, bez konieczności tłumaczenia się przed kimkolwiek, mógł zabić drugiego bezkarnie. Proszę sobie wyobrazić świat, w którym więzień nie ma żadnej ochrony. Lagerführer Fritsch w swoim inauguracyjnym przemówieniu, to znaczy w przemówieniu, które wygłosił, jak przyjechaliśmy do obozu, powiedział nam, że er sei kein Konzentrationslager, że więźniowie nie mają żadnych praw, że żadne, prawda, skargi i reklamacje nie będą od więźniów przyjmowane. Widziałem kilkakrotnie, jak z budki strzelał do więźnia, ale ten więzień szedł wyraźnie na druty. Depresja albo dość miał, prawda, obozu i całkiem po prostu samobójstwo. Częściej zabijali przy pracy. Całkiem po prostu zabijali przy pracy. Z Industriechów, tam gdzie pracowałem, też codziennie znosili trupy i na półżywych i tak samo z Abbruchu. Ludzie wycieńczeni, wymarznięci, marli jak muchy. Pamiętam, rozmawiałem z takim młodym człowiekiem. Usiedliśmy na chwilę za cegłami i rozmawiam z nim. On co wprawdzie tak flegmatycznie mówił i w pół słowa zmarł. Gro ludzi ginęło, za wyjątkiem masowego mordowania, to znaczy gazowania. Gro ludzi marło przy pracy albo po pracy, przy długotrwałych apelach, prawda, bo jak ktoś brakowało, to się stało godzinami bez czapki, bo trzeba było czapkę zdjąć, mróz, prawda, zimno, zmarznięte wszystko po pracy. I tam marli, też padali jak muchy. Wracając do obozu, karzeł, który pełnił funkcję portiera, zwany Bumbo, powiedział do mnie: ty, 44, jesteś zwolniony. Ja mu na to coś niegrzecznie odpowiedziałem, ponieważ uważałem, że sobie ze mnie kpi. I przeszedłem normalnie, stanąłem w szeregu jak na apel, ale po chwili słyszę, że wyczytują nazwiska. I po jakiejś chwili również i moje nazwisko wyczytują i każą tam pod gong przylecieć. Przyszedłem pod gong, nawet nie wiedziałem, o co chodzi, ale widzę dookoła stoją panie chłopaki, śmieją się, wszyscy są rozradowani. No i Fritsch stanął przed nami i powiedział, że na rozkaz komendanta obozu zostaniemy zwolnieni po odbyciu 3-tygodniowej kwarantanny.
Ja zostałem zwolniony prima aprilis w 1942 roku, a wróciłem do domu w Wielki Piątek. Miałem się zgłosić w Krakowie na Pomorskiej 2, tam było gestapo. Wróciłem do domu, to ojciec mi się pyta, Roman, powiedz, jakbyś ty się tam zwolnił. To ja byłem tym zaszokowany, bo ja myślałem, że rodzice może jak nie forsą, to jakimiś innymi sposobami. Także mowy nie było o żadnym wykupieniu, ani nic z tych rzeczy, prawda. I do dzisiaj nie wiem, tylko powód jakiś musiał być. Znam jednego faceta z numerem 41, który przede mną został zwolniony, ale nie dojechał do domu, bo w nocy z wrażenia umarł. W roku 1944 pracowałem 40 lat pracowałem w biurze. Doszło do tego, że podczas apelu wywołuje numer 31 i powiada, że jutro nie idę do pracy. I wywieziono mnie karnie do Leitmeritz, do kamieniomów podziemnych. To był w jesieni. Tam już mnie nikt nie znał. Wchodziłem pod ziemię, kamienie ładowałem na wózki, na rolki i tego. I tam najwyżej można było kamyczki zbierać i gryźć. W Leitmeritz się przygotowywali, że będzie koniec, bo działa artyleryjskie grały, wiesz, strzelali w tym kierunku. Ludność niemiecka uciekała. No i wreszcie wyprowadzili nas do obozu i się coś dzieje w obozie. Zaczynałem wydawać przypustki, kto chce przypustkę. I ja też dostałem przypustkę. Jeżeli mówi się o pierwszym transporcie, to się zawsze zaczyna mówić i kończy się mówić o numerze 31. Tak, tak. I ten numer 31, powiedz, jakie przez cały przebieg obozu miał znaczenie dla ciebie? To różnie było, wiesz. To zależy jak trafił na jakiego esmana. Byli tacy, to opowiada Verflucht, du bist, du hat numer 31, jak długo ja żyję. No, numer mówi sam, że to ten, rozumiesz. No i kopnął mnie w tyłek i poszedł dalej, ja poszedłem dalej.